Czytelniej widać jest. Cześć, witam Ciebie w kolejnym odcinku Art Unboxingu. Bez zbędnych słów przejdźmy do... Nie wiem w zasadzie skąd się wzięło to pudełko, bo tutaj jest napisane NBA. Gdzieś też widziałem Ice-T, o tutaj widzicie, Ice-T. Nie ma to nic wspólnego ani z NBA, ani z Ice-T. Mam nadzieję, że to co jest w środku mnie nie rozczaruje, a przede wszystkim Was. Nie spodziewałem się, że w zasadzie będzie zapakowana tak ściśle, dobrze. No wydaje się, że pudełko nigdzie nie jest naruszone. Bierzmy się do... ja już widzę. Tada! Co to jest? Jest to KAWS. W zasadzie nie wiem jak to wymówić. KAWS. KAW. Cause. KAWS. Mi się ciągle chce powiedzieć to przeczytać jako kwas. Known in the art community as cause. Ale to jest KAWS. KAWS. K-A-W-S. Cause. To jest KAWS. Dobra, jest to tak zwany kompanion. Jest on produkowany pod brandem Original Fake. KAWS produkuje wiele z tych prac jako bardzo drogie przedmioty. One sięgają ceny minimalne $1500. I to są często wywoławcze. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób zostało wykonane to pudełeczko. Bardzo mi się podoba ten szary nadruk na czerwonym kartonie. Tu możecie zobaczyć, że jest to wykonane pod brandem Original Fake. Tutaj widzicie, że jest to praca tego artysty. To jest tytuł tej pracy, a w zasadzie serii prac, bo wszystkie te ludziki z przekreślonymi oczami i czaszką zamiast twarzy są określane mianem kompanionów. Companion. Przejdźmy do kolejnego etapu unboxingu. Wyciągnijmy kompaniona z jego pudełka. Widzę główkę. Dotarła do mnie w bezpieczny sposób. Była bardzo fajnie zapakowana. No jest prześliczny. Spakuję go od razu delikatnie z tych... I ten się rusza, to nie jest ciuciuróbka. On się naprawdę zachowuje poniekąd jak figurka, jak zabawka. Nie jest to zabawka. Ten przedmiot nie służy do zabawy. Niekoniecznie też jest to rzeźba. Jest to coś, co jest zawieszone pomiędzy właśnie przedstawieniem rzeźbiarskim, gadżetem, przedmiotem kolekcjonerskim. KAWS zaczynał w swojej twórczości od takiej ingerencji w zastane billboardy, w reklamy. KAWS przemalowywał twarze na billboardach na takie właśnie figurki z czaszkami, takiego Jolly Rogera, który tu ma jakby fragment tych piszczeli przecinających się w formie X-a i tej takiej czaszki. Dodatkowo, żeby on zawsze pokazać, że jego postać jest martwa, przecinał jej oko X-em, jako takie nawiązanie do kartunowych, kreskówkowych historii. Można kupić sobie te figurki, kurczę, w wersji z Gwiezdnych Wojen, w wersji z Disneyem związanych, które zbierają ludzie na całym świecie, które bardzo często są cross-brandingowe. Ale ten przykład tutaj jest typowym kompanionem. Z tej strony możecie zobaczyć całego czarnego kompaniona, który ma jeszcze te takie charakterystyczne dla starych amerykańskich kreskówek, te takie rękawiczki, które zazwyczaj były białe i te takie spodenki typu lederwerki, takie jak, nie wiem, nosił Pinokio w realizacji disneyowskiej. Jest to wersja kompaniona typu cross-section. O co chodzi z tą wersją cross-section? Ta praca jest poniekąd taką symulacją przekroju anatomicznego. Co by się stało, gdybyśmy tą postać, która ma czaszkę na wierzchu, przekroili i zobaczyli, co ma w środku, w jaki sposób jest konstruowana. Moda w sztuce na te rzeczy typu cross-section, a zwłaszcza w sztuce właśnie związanej z pop-artem czy z postkonsumpcjonizmem, ostatnio jest bardzo duża, bo takimi samymi zabiegami posługiwał się chociażby Damien Hirst, Jason Freeney, to jest artysta, który specjalizuje się w tym, że wymyśla przekroje anatomiczne już istniejących zabawek. Tutaj w wersji kompaniona można sobie domyślnie kupić taką pracę, gdzie możemy zobaczyć, jakby to wyglądało, jakbyśmy widzieli jego mięśnie na wierzchu i jego flaczki i podroby, móżdżek, czaszkę, oczko. Bardzo fajnie to wygląda. Powiem szczerze, że ta rzecz na 100% wyląduje na moim biurku i będzie stała jako ozdoba. Co tu dużo mówić, no to jest po prostu fajne, no to jest piękne. Trudno się w tym nie zakochać i nie zauroczyć. Wykonanie formy jest bardzo spoko. To, że jest jeszcze ona delikatnie ruchoma,
daje jakieś zabawne możliwości, że być może bylibyśmy w stanie znaleźć mu nawet jakąś funkcję, dać mu coś do podtrzymania. Ja jestem tak zachwycony jego wyglądem. Ten czarny materiał stworzony na taki półbłysk jest bardzo fajny i te matowe, ale wiwidowo pokolorowane w taki szalenie nasycony sposób elementy przekroju anatomicznego. Jest to jedna z rzeczy, która mi się po prostu bardzo podoba. Jestem ciekaw jeszcze, czy głowa się rusza. Nie, głowa się nie rusza. Ale stópki tak. Ruszają się stópki, rączki i dłonie. Bardzo fajna rzecz. A szczególnie kompaniony wyglądają spektakularnie, kiedy są zrobione w takiej skali, że to nie jest 30 czy tam ileś centymetrów, tylko to jest 2, 2,5, 3 metry. Wtedy robią po prostu spektakularne wrażenie, kiedy to jest ogromne, wykonane z drewna, przygotowanego w taki sposób, że i tak ma się poczucie, że to nadal jest ta plastikowa figurka, którą możemy sobie kolekcjonować i gromadzić na biurku. Taki szybki disclaimer. Mimo że ta praca podpisana jest tutaj KOZ i Medicom Toy, to niestety jest to wersja z AliExpressu. Można by powiedzieć dosadnie, że jest to podróba. Jest to wersja importowana z Chin. Jest to kopia, fake, substytut oryginalnej figurki. Kosztuje jakieś $40. One oryginalnie były wypuszczone też jako tak zwane original fake. Original fake. Łatwo to sobie przetłumaczyć jako autentyczne podróbki. Ten brand upadł i te figurki już nie powstają pod skrzydłami tego brandu. Ale fabryki chińskie nadal wypuszczają te figurki, które nie mają już powiedzmy numeru seryjnego, są poniekąd podróbką tego przedmiotu. Mamy do czynienia z podróbką oryginalnej podróbki. Czyli jest tu jakaś tautologiczna taka relacja a propos tego, co jest w sztuce prawdziwe, a co nie, ale na pewno mówię, na biurku będzie się prezentował rewelacyjnie. Serdecznie zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka i na razie pozdrawiam Was ja z moim kompanionem. Cześć! Pozdro serdeczne, do zobaczenia, subskrybujcie kanał, lajkujcie to wideo. Na razie.